Na fali wyborów samorządowych w Polsce powstało wiele pomysłów rozwoju sieci komunikacji szynowej w miastach, w tym również budowy nowych sieci metra. Czy jednak zawsze musimy budować metro ciężkie, znane nam chociażby z Warszawy, czy też w wyzwaniu zapewnienia całkiem pojemnego i szybkiego środka transportu jest w stanie podołać metro lekkie, będące w zasadzie szybkim podziemnym tramwajem? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przemierzyłem ponad 3000 km, docierając do Porto w Portugalii, gdzie działa sieć lekkiego metra pod nazwą Metro do Porto. Zapraszam Was do oglądania. Porto, Almada i Lizbona. Kolej dużych prędkości, metro ciężkie, metro lekkie, tramwaje, promy i autobusy. Transport w Portugalii. Zaglądamy do Porto, miasta w północnej Portugalii leżącego nad Oceanem Atlantyckim u ujścia rzeki Douro. To drugie miasto Portugalii pod względem liczby mieszkańców, mieszka w nim 230 000 osób. Z naszej perspektywy bardziej istotny będzie jednak obszar metropolitalny Porto, skupiający prawie 1 800 000 mieszkańców. To ważne, bo sieć lekkiego metra, o której dziś porozmawiamy, swoim zasięgiem obejmuje 7 z 17 gmin tej metropolii, co w sumie daje pokrycie około 66% populacji. Metro w Porto nie jest typowym metrem ciężkim, z jakim kojarzy nam się z reguły ten podziemny środek transportu. Nie jest ono ani złożone ze spójnych, wielowagonowych zespołów, ani nie pobiera prądu z trzeciej szyny. Zdecydowanie również jego trasy nie przebiegają tylko pod ziemią albo bezkolizyjnie na powierzchni. Myślenie o środku transportu sprawnym i jak najmniej zależnym od innych zakiełkowało w Porto pod koniec XX wieku. Metropolia musiała wtedy stawić czoła lawinowemu wzrostowi ruchu i zatorów samochodowych. W tamtym czasie znane już były wieloczłonowe konstrukcje tramwajów, środek ten zaczął pozbywać się też dużych mankamentów z początku XX wieku, jak wysoka podłoga we wnętrzu pojazdu czy niska prędkość komunikacyjna. Na drodze optymalizacji kosztu budowy i zakupu taboru metra podjęto decyzję o utworzeniu sieci szybkiego tramwaju z centralnymi odcinkami bezkolizyjnymi podziemnymi, a na powierzchni na przedmieściach i w obszarze metropolitalnym odcinkami kolizyjnymi. Pod inwestycje specjalnie dobrano parametry tramwaju o zwiększonej prędkości i pojemności pasażerskiej, a sieć marketingowo nazwano metrem. W takim przypadku możemy jednak mówić o metrze lekkim. Budowę pierwszej linii rozpoczęto w 1999 roku, a w pierwszy kurs metro wyruszyło 3 lata później. Linią A dojedziemy do Matosinhos, miasta zamieszkiwanego przez około 45 000 ludzi, z portem, przemysłem rybnym i wielopiętrowymi budynkami mieszkalnymi. Na drugim krańcu linię w 2004 roku przedłużono z centralnej stacji Trindade do stacji Estágio do Dragão, zlokalizowanej pod stadionem, na którym organizowano w tamtym roku Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Kolejna w sieci pojawiła się linia B, wykorzystująca zaadaptowaną do składów szybkiego tramwaju XIX-wieczną linię kolejową prowadzącą do miasta Póvoa de Varzim. Dziś podmiejski odcinek ma 17 km długości i 16 przystanków na trasie, a cała trasa linii B liczy prawie 34 km długości. Z kolei linia C w zamyśle miała zastąpić połączenie kolejowe Porto z miejscowościami Maia i Trofa. Pierwszy etap trasy zrealizowano, jednak do realizacji drugiego jak na razie nie doszło. Na planowanej trasie do Trofy działa więc komunikacja autobusowa zsynchronizowana z kursami metra. Linię D uruchomiono w 2005 roku, podobnie zresztą jak B i C.
W odróżnieniu od pozostałych linii wybudowano zupełnie nową trasę, prostopadle przebiegającą względem dotychczasowej osi komunikacyjnej metra. Nowa linia połączyła Porto z miastem Vila Nova de Gaia na drugim brzegu rzeki Duero. Jednak linia E znów wzmocniła połączenia na głównej osi metra z wcześniej uruchomionymi liniami ABC. Głównym celem jej utworzenia było zapewnienie pierwszego w Portugalii połączenia lotniska z centrum miasta przy pomocy linii metra. Zadanie to nie było trudne, bo od przebiegu linii B wybudowano odgałęzienie o długości 1,3 km z 2 przystankami. Systematycznie rozbudowywana sieć wzdłuż głównej osi linii ABCE doczekała się ostatniego rozszerzenia w 2011 roku. Linia F połączyła Porto z regionem Gondomar, położonym tym razem na wschodzie metropolii. W tym roku też ekspansja metra została na kilka lat wstrzymana przez kryzys finansowy w strefie euro, który dotknął również Portugalię. W ten sposób poznaliśmy już podstawowy przebieg wszystkich 6 linii kursujących po sieci o długości 67 km torowisk dwutorowych, z czego około 50 km stanowią trasy zaadaptowane z wcześniej istniejących linii kolejowych. Warto wiedzieć, że pod ziemią znajduje się zaledwie 8 km torowisk, a pozostałe przebiegają na powierzchni. Specyficzne dla krajów południa Europy są tu godziny kursowania metra, bo pierwsze kursy odjeżdżają dopiero około godziny 6, a ostatnie pociągi wyruszają w trasę przed 1 w nocy. Metro w ciągu roku przewozi około 58 milionów pasażerów, ponad 3-krotnie mniej niż przykładowo sieć metra ciężkiego w Warszawie, mimo że jest 2-krotnie krótsza. Całą sieć w jednym miejscu spina stacja Trindade. To jedyne miejsce, na którym możliwa jest przesiadka z ciągu linii ABCEF na linię D. Dwukondygnacyjna stacja jest naziemno-podziemna, gdzie linie metra przecinają się na 2 poziomach. Na poziomie ziemi, poza 2 peronami przelotowymi, mamy jeszcze dodatkowy peron z torem czołowym, który pozwala zmienić kierunek jazdy składom nadjeżdżającym z kierunku północno-zachodniego. Na wspólnym ciągu linie ABCEF kursują przez większość dnia powszedniego częściej niż co 4 minuty, a odjazdy samodzielnej linii D odbywają się co 6 minut. Przyjęliśmy założenie nazywania sieci w Porto metrem, sprawdźmy więc, jak przekłada się to na prędkość komunikacyjną poszczególnych połączeń. Najwolniejsza jest linia D, ze średnią prędkością nieco ponad 20 km na godzinę. Jak na metro to rzeczywiście niedużo, ale trzeba wiedzieć, że przystanki tej linii rozmieszczone są najgęściej i w znacznej części trasa przebiega na powierzchni w gęstej zabudowie miejskiej. Średnio dla sieci w Porto osiągana jest jednak całkiem przyzwoita prędkość komunikacyjna, ponad 26 km na godzinę, z przystankami rozmieszczonymi średnio co 750 metrów. Spełniamy więc próg szybkiego tramwaju, co pozwala nam mówić o sprawnym szynowym środku transportu miejskiego. Zastanówmy się więc, jakie zabiegi podjęto, by uzyskać takie możliwości podróży po Porto. Connection with line 8. If you change to another vehicle or line, validate your ticket again.
metro w centrum Porto korzysta z 6 odcinków podziemnych o łącznej długości ponad 8 km. Najstarszy jest istniejący od 1938 roku 500-metrowy tunel kolejowy da Lapa, zaadaptowany do sieci metra, który wraz z nowo wybudowanym tunelem o długości 2,3 km między stacjami Campania i Trindade utworzył kręgosłup sieci metra w Porto. Najdłuższy w sieci jest z kolei tunel na trasie linii D o długości 4 km. Bardzo ciekawe jest zresztą jego południowe wyjście, wprost prowadzące torowisko metra na most Ludwika I. Znakiem rozpoznawczym Porto jest dwukondygnacyjny stalowy most Ludwika I. Most łączy dwa brzegi rzeki Duero, a w efekcie leżące na północy Porto z miastem Vila Nova de Gaia po stronie południowej. Efektowny most powstał w XIX wieku, a projektował go inżynier z Belgii, Théophile Zairich, uczeń Gustawa Eiffla. Na dolnym poziomie przestrzeń dzielą samochody, autobusy i piesi, ale zdecydowanie ciekawszy jest tu górny poziom. Na wysokości około 50 metrów nad lustrem wody odbywa się tu wspólny ruch pieszy i metra. Chodniki z obu stron torowiska są tu jednak na tyle wąskie, że często korzysta się z przejścia torowiskiem. Spacerując tym mostem trzeba jednak uważać na metro, które ze względu na specyfikę miejsca jedzie z prędkością ograniczoną do 25 km na godzinę, w nocy nawet do 15 i już z daleka ostrzega pieszych przed sobą donośnym dzwonkiem. Pod wrażeniem w Porto można jednak być skuteczności, z jaką prowadzone są kursy tramwajów na powierzchni. Poza tym, że w śródmiejskiej zabudowy jedziemy z mniejszą prędkością niż w tunelu, to już przejazdy przez skrzyżowania praktycznie nie wpływają na czas przejazdu tramwaju. W sygnalizacji świetlnej tramwaje mają zawsze bezwarunkowy priorytet, wywoływany na długo przed dojazdem do sygnalizatora. Na powierzchni metro nie przecina zresztą żadnych istotnych węzłów drogowych, które z reguły pokonywane są na różnych poziomach. Najciekawszym z połączeń wydaje się być linia B, nie tylko z powodu długiego podmiejskiego przebiegu, ale też części kursów wykonywanych pod szyldem ekspresowego połączenia BX. Co to oznacza dla pasażera? Ekspresowy kurs w strefie podmiejskiej zatrzymuje się tylko na ważniejszych przystankach, a w efekcie obsługuje aż o 15 przystanków mniej. Daje to punkt zatrzymania średnio co kilometr i 600 metrów.
Oczywiście przekłada się to też na czas przejazdu, który jest o 8 minut krótszy względem podstawowej linii B. Dzięki temu zabiegowi kursy BX osiągają bardzo dużą prędkość komunikacyjną, prawie 37 km na godzinę. Ekspresowy jest z reguły co drugi kurs tej linii. Tabor dla metra w Porto powstawał w portugalskiej fabryce Bombardiera. Pierwsze zbudowano 7-członowe, niskopodłogowe tramwaje Eurotram o długości prawie 35 metrów. Dzięki szerokości 2 metrów i 65 cm wewnątrz spokojnie zmieścił się układ siedzeń 2+2. Pojazdy te mają 80 miejsc siedzących i łącznie przewiozą 216 pasażerów. Dla zwiększenia pojemności tramwajów w części z nich zmieniono jednak konfigurację wnętrza na rzecz układu siedzeń zwróconych tyłem do ścian bocznych pojazdu. Bombardiery Eurotram osiągają maksymalną prędkość 80 km na godzinę. Tramwaje te są dwukierunkowe, a na każdą ścianę boczną przypada 6 szerokich, jednoskrzydłowych drzwi. Łącznie dla Porto dostarczono 72 tramwaje tego typu. Nowe jednostki Flexcity Swift dla metra w Porto dostarczono w 2010 roku. 30 sztuk pojazdów nazywanych pociągo-tramwajami eksploatowanych jest na liniach B, BX i C. Tramwaje te obsługują najdłuższe trasy podmiejskie ze względu na możliwość osiągnięcia maksymalnej prędkości 100 km na godzinę. Ich konstrukcje i wyposażenie również zostały dostosowane do dłuższych podróży. Są o 2 metry dłuższe od Eurotramów, mają więc 37 metrów długości. Tramwaj zbudowany jest z zaledwie 3 członów i ma tylko po 4 pary drzwi na każdą ścianę boczną, bez drzwi w członie środkowym. To pozwoliło zapewnić wewnątrz aż 100 miejsc siedzących w układzie 2+2, a w sumie na pokładzie może znaleźć się 248 pasażerów. Na większości przystanków sieci zainstalowano diodowe wyświetlacze informacji pasażerskiej. Oprócz podstawowej informacji o bieżącym czasie, najbliższym przyjeździe pojazdu i kierunku jazdy, na centralnym odcinku sieci wyświetlane jest też zestawienie pociągu, to znaczy czy nadjedzie pojedynczy tramwaj, czy też skład złożony z 2 jednostek. Jest to przydatna informacja szczególnie w godzinach szczytu, gdy na peronach gromadzi się wielu pasażerów i w przypadku przyjazdu pełnego składu mamy informację o składzie taboru obsługującego kolejne kursy. System biletowy w Porto oparty jest na elektronicznej karcie Andante. Na stacjach metra nie ma bramek biletowych, jedynie kasowniki ustawione na ścieżce dojścia na perony. Podobnie kasowniki umieszczone są na przystankach na powierzchni, a wewnątrz pojazdów metra nie ma już możliwości walidacji biletu. Kartę należy przyłożyć do kasownika każdorazowo przed wejściem do pojazdu oraz w trakcie przesiadki pomiędzy liniami metra na stacji Trindade. System biletowy opiera się na strefach i jest on dość skomplikowany, a opłata za pojedynczy przejazd zależy od liczby przejeżdżanych stref.
Dla turysty najprościej jest jednak skorzystać z turystycznych biletów dobowych lub 3-dobowych, uprawniających do przejazdu na obszarze całej sieci metra, autobusów w sieci Andante oraz pociągami kolei miejskiej między określonymi w taryfie stacjami. Porto planuje dalszą rozbudowę sieci metra. W obszarze metropolitalnym spodziewane są kolejne 3 stacje linii D w kierunku południowym. Ponad 3-kilometrowa trasa obejmie swym zasięgiem kolejne dzielnice gminy Vila Nova de Gaia, największej gminy w metropolii, i doprowadzi tramwaj do jej południowej granicy. Budowa ma zakończyć się w styczniu 2021 roku. Również w centrum Porto planowana jest nowa trasa metra. Linia G ma służyć zagęszczeniu dostępu do metra w obszarze centrum oraz odciążyć centralny punkt przesiadkowy Trindade. Jej prawie 3-kilometrowa podziemna trasa połączy obecne stacje São Bento i Casa da Musica, a w sumie w jednym półkursie składy zatrzymają się na 4 stacjach. Początkowo linia ma być obsługiwana z częstotliwością 5-minutową, z możliwością dalszego, dwukrotnego zagęszczenia ruchu. Drążenie i budowa tuneli oraz stacji miałoby trwać 2,5 roku oraz kosztować około 180 milionów euro. Myślenie o tramwajach w Polsce w wielu miejscach zatrzymało się na etapie miejskiego zawali drogi, który choć z wydzielonym torowiskiem, to na powierzchni musi przebiegać z wieloma skrzyżowaniami i sygnalizacjami świetlnymi. W Poznaniu mówi się wręcz, że tramwaj to nie TGV i na nowo projektowanej trasie może on odcinkowo jechać z prędkością ograniczoną do 40 km na godzinę. Tymczasem sieć w Porto pokazuje, jakie możliwości może tramwaj rzeczywiście osiągać, jeśli naprawdę chcemy uzyskać sprawny system szynowego transportu miejskiego. Tramwaje kursują tu z maksymalną prędkością 80, a nawet 100 km na godzinę, mamy odcinki podziemne i naziemne bezkolizyjne, a jeśli już mamy skrzyżowania z ruchem samochodowym, to działa bezwzględny, bezwarunkowy priorytet dla tramwajów. Pasażerów przewożą zresztą szerokie i pojemne tramwaje. System w efekcie odnosi sukces i stale istnieje potrzeba jego dalszej rozbudowy. Patrząc na te doświadczenia, może warto spojrzeć na niektóre pomysły budowy metra w Polsce pod innym kątem, optymalizacji kosztu budowy takiej inwestycji. Rozwiązanie lekkie, oparte na tramwaju pozwoli nam wybudować więcej tras, łatwiej jest też prowadzić taki środek transportu na przedmieściach i w obszarze metropolitalnym. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć! A w następnym odcinku portugalskiej serii pozostaniemy w Porto i zajrzymy na pokład piętrowych autobusów oraz starych tramwajów kursujących po śródmieściu.